będzie przychlało na jedną ze stron, tak? Na lewo albo na prawo. Fajnie chodzi. Teraz nawet żonę będzie łatwiej przekonać do tego zakupu. Cześć turysto. Ten materiał powinien szczególnie zainteresować osoby, które interesują się offroadem, a zwłaszcza te osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w tej dziedzinie. Jednocześnie jest to fajna propozycja na spędzenie ciekawego dnia podczas pobytu w Trójmieście. Więc zapnijcie pasy i ruszamy, bo górki i wyzwania czekają. Ostatnio było motoryzacyjnie, ale asfaltowo, więc czas na offroad. I got no cap. You should know that, yeah. Offroad zawsze był drogą dyscypliną i wymagał sporych nakładów pieniężnych. Przede wszystkim trzeba kupić i przygotować do offroadu własny pojazd. I trzeba mieć na uwadze, że samochód to nie koniec wydatków, a raczej dopiero ich początek. Ubezpieczenie, serwis, przegląd, naprawy, czy chociażby miejsce parkingowe. Chyba nie trzeba już podpierać się konkretnymi kwotami, żeby łatwo było można dojść do wniosku, że jest to hobby dla nielicznych. Ale trzeba na pewno. Czy faktycznie musisz sobie kupić własną terenówkę, żeby spróbować offroadu? Oczywiście, że nie, gdyż offroad w Polsce rozwija się od ponad 30 lat, a na naszym rynku pojawiły się firmy, które w swojej ofercie mają przejażdżki terenowe, gdzie można wsiąść za kierownicę i pod okiem instruktora spróbować swoich sił w terenie, prawdziwym terenie. Więc w dzisiejszym odcinku zabieram Was na pokład tego legendarnego patrola GR, którym zarządza Greg z Gregor Team, ale to nie Greg dzisiaj będzie kierować. Kierować będą dziewczyny, które jeszcze nigdy do tej pory nie próbowały swoich sił w offroadzie. Natomiast Greg będzie pełnił funkcję pilota i instruktora, który będzie dbał o bezpieczeństwo oraz dobrą atmosferę. A jak sobie poradzą osoby, które do tej pory nie miały do czynienia z terenówkami? Zaraz zobaczycie sami. A ja sobie życzę stalowych nerwów, bo sam nie wiem, co mnie czeka. Ruszamy w drogę. Natomiast jeśli chcemy już wpinać w teren, to będziemy sobie zapinać 4 load, to jest trwa ostatnia pozycja. Czyli ten wolny bieg? Tak jest, ja myślę, że sobie dostaniemy, tak w cieniu jeszcze, o. Tak jest. I tu się poszkolimy, bo efekty nam powiedzenie. Chodźcie ze mną. Witam serdecznie. Spotykamy się tutaj po to, żeby pojeździć samochodami terenowymi w terenie. Żebyśmy mogli jakkolwiek samochodem ruszyć w teren, to musimy się troszkę poszkolić. I słuchajcie, żeby poprawnie jechać samochodem w terenie, musimy zająć poprawną pozycję za kierownicą, a najpierw poprawną pozycję w fotelu. Co to znaczy? To znaczy, że nie siadamy sobie w taki sposób, że jedziemy sobie na Rolexa na przykład, jak i wygodnie, jakbyśmy siedzieli na kanapie. Fajnie, żebyś plecy miał równolegle z oparciem. Tak, że jak auto się będzie przychlało na jedną ze stron, tak, na lewo albo na prawo, to ty się będziesz przychylała razem z samochodem, tak, a nie, że samochód sam sobie, a ty sama sobie. Trasa będzie turystyczno-widokowo-przygodowa, techniczna też, tak naprawdę, żebyśmy mogli trochę poznać i możliwości samochodu i swoje, i czegoś się nauczyć. Jak sami widzieliście w pierwszej kolejności, zanim uczestnicy wyruszą w trasę, Greg przeprowadza krótkie szkolenie z podstawowych technik jazdy w terenie. Warto słuchać, gdyż potem te wskazówki przydają się w dalszej części programu. W pierwszej części materiału pokażę Wam ujęcia z wnętrza kabiny. Będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób Greg będzie koordynował Waszą jazdę. Natomiast w dalszej części omówimy sobie pewne niuanse, które wynikają z techniki jazdy w terenie. Trochę gazu, kolejny bieg, już do 2000 wystarczy. I kolejny bieg. I słuchaj, przed nami zaraz będzie pierwsza przeszkoda, która będzie drzewo. Sobie musimy to zejść do pierwszego biegu, więc jedyneczką sobie na jedyneczkę. No i dobra, tak jest tutaj. Idziemy sobie w lewo. Jedynka kątem oka, tak utrzymuj sobie około 1000 obrotów na obrotomierzu. Lewa noga na podnóżku i tam jakieś drzewo jest, nie wiem, czy już je dostrzegłaś, czy już akurat się schował za maską. Cały czas przejeżdżamy na jednym biegu, nie hamujemy, utrzymujemy 1000 obrotów. Super. No trochę odpocznij się, bo przejeżdżam. I słuchaj, jedź bardzo wolno, prosto. I teraz tam sobie zobaczysz, w prawo będzie taki podjazd. Jedź prosto, tyle możesz. Prosto, nie skręcaj. Wolniej. I sobie byś musiał ustawić auto wprost do podjazdu. Wciągnij jeszcze prosto, dopnij tych gałązek, bo się wolniej sobie jedź troszkę.
Tak, jeszcze prosto, jeszcze prosto. I teraz kręć w prawo. Teraz kręć w prawo. Tak jest. I teraz się może trochę bardziej lewą stroną podjeżdżać. W lewo koła, w lewo koła, w lewo. Tak. I podczas podjazdu muszę być prosto. I gaz, i gaz, i gaz, 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 gaz. I zaraz w lewo będzie. Dobrze, super. Prawda, że proste? Ale z perspektywy widza zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy siedzisz w środku i czujesz te wszystkie przeciążenia. I teraz podczas podjazdu, tak, bardzo wolno, delikatnie, to 2000. I trzymaj, 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 trzymaj gaz, trzymaj. I teraz puść. Pierwsze koty zapoty za nami. Jedziemy dalej. Wszystkie pozostałe auta pokonały obydwie przeszkody i ustawiły się w kolumnie, a my chwilę później zjeżdżamy z leśnej ścieżki i wjeżdżamy na szlak. Tak. Super masło, nie? Na szlak, który dla zwykłego samochodu pewnie byłby bardzo dużym wyzwaniem. Jednak dla terenówki taki podjazd to nie podjazd. Patrz sobie pięków, żebyś nie najechała bokiem opony na taką pienię. Niektóre mogą być takie... Chociaż leżące żerdzie potrafią czasami przysporzyć naprawdę sporo kłopotów. Więcej gazu i trzymaj, Zobaczcie trzymaj sami. gaz, 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 gaz. Trzymaj, trzymaj, lewo koła, lewo koła, lewo. Trzymaj, trzymaj. Tak jest. Super, dobrze. A ciekawe, czy wreszcie też tak będzie. Jak się będzie lekko toczył. Okidoki. Skoro już podjechaliśmy, to teraz wypadałoby zjechać. Ale żeby było nieco ciekawiej, zjedziemy starym wąwozem. Będzie nas wciągało troszeczkę, to w tym miejscu czasami nie odpuszczaj, tylko wręcz przeciwnie, dodawaj gazu, trzymaj. Kiedyś to była normalna droga. W starych mapach niemieckich jest nie droga. I teraz widzisz taki kolejny, taki było to większy niż tam przed nami. No i tam sobie zwróć uwagę, tak? Trzymaj koła prosto i więcej gazu. I dodawaj gazu, jedziemy w kolejnach. Nie skręcaj ostro. O, mięciutko się zrobiło. Nawet zapachniało trochę. Zapachniało, no. I zobaczcie, zjeżdżamy niżej, już nie ma tego. O, tak jest. I sobie patrz, obserwuj to. Widzisz te pięki tutaj, czeki czerwone leciutko? Za nimi do lewej i będziemy sobie w prawo wyjeżdżać. Dobra. I w prawo. Patrol na przełożeniach terenowych dysponuje przeogromnym momentem obrotowym. W efekcie kierowca, znając jego ogromne możliwości, czasem zapomina, że mimo wszystko trzeba użyć odrobinę gazu. Dobra, odpuszczam. Każdemu może się zdarzyć i zupełnie nie ma się czym przejmować. No, co najważniejsze, wystartowanie z takiego kąta to żaden problem. Tak. Tam, gdzie jest światło. Dobrze. I w lewo wjeżdżamy na plan. A jak na pierwszy raz, to trzeba przyznać, że... Tak. Sam jestem pod wrażeniem, bo te wszystkie podjazdy są takie dosyć z perspektywy pasażera strome i wydają się tak dosyć odważne. Więc jestem też pod wrażeniem tego, jak sobie radzisz i w sumie jedziemy dalej, bawimy się dalej. Krótka przerwa na połonicę, wymiana wrażeń z przejechanych pierwszych kilometrów i za chwilę ruszamy dalej. Ja natomiast przesiadam się w dalszym etapie do następnego auta, też do Nissana Patrola, z tym, że jest to model nieco nowszy od Grega, gdyż Greg dysponuje wersją Y60, natomiast Michał dysponuje wersją Y61. Sami zobaczcie, jak sobie świetnie radzi ten samochód w terenie. Można rzec, owszem, była sobie górka, ale nie zrobiła ona na nas większego wrażenia. Czego już nie mogła powiedzieć ekipa jadąca zaraz za nami. I w taki oto sposób pierwsza wyciągarka, potocznie zwana windą, poszła w ruch. Wyciąganie unieruchomionego auta polega na współpracy dwóch pojazdów. Zablokowany pojazd z wyciągarką wspiera wygrzebujący się o własnych siłach unieruchomiony pojazd. I jest jedna ważna sprawa, nie stójcie blisko liny. Zdarzają się sytuacje, w których ona pęka i wtedy naprawdę może dojść do nieszczęścia. Okej, udało się.
Toyota jest już z nami, ale żeby inni nie bawili się za dobrze, jadący następny w kolejności Nissan pokazał, że można zrobić to bez wyciągarki. I mogę założyć się, że w tym momencie miłośnicy Patrola głośno skandują, gdzie jest miejsce Toyota Land Cruiser i otwierają swojego szampana. Nie podlega to najmniejszej wątpliwości, że dane techniczne, takie jak masa pojazdu, prześwit, rozstaw osi czy moc silnika, mają wpływ na to, jak dane auto radzi sobie w terenie. Ale do parametrów technicznych to my jeszcze wrócimy za jakiś czas. Na następnym przykładzie pokażę Wam, jak drobne niuanse wpływają na to, czy samochód chociażby miał najlepsze parametry, poradzi sobie z daną przeszkodą, czy nie. Oczywiście w roli głównej Długi Patrol, który dotychczas ze wszystkimi przeszkodami radził sobie bez zarzutów. Pierwsze podejście, mnóstwo trawy w powietrzu, ale mimo wszystko chyba jednak coś nie poszło. Moi drodzy, zdecydowanie offroad na tym nie polega, żeby się poddawać, więc spróbujmy jeszcze raz. Jak to mówią, coś nie pykło. W zaistniałej sytuacji koledzy zasugerowali, aby spróbować pokonać podjazd nieco bardziej z prawej strony. Jest różnica? Od razu inna przepność. Mokra trawa jest inna, sucha jest, mogę się ta przepność. A już taka, wiesz, to już takie przedarte, to już jest końc. To już jest śliskie, to już tam... Nie polsko, no. Dobra, jedziemy dalej. Więc jak sami widzieliście, parametry terenówki to jeszcze nie wszystko. Czasem trzeba wiedzieć, która nawierzchnia daje lepszą przyczepność, a taka wiedza bierze się już z doświadczenia. Tymczasem nasza eskapada dotarła do kolejnej przeszkody, jaką jest rów. Bardzo niewygodny rów, gdyż jest głęboki, krótki i ma ostre najazdy. Też jedyneczkę, po prostu sobie przejdziesz na drugą stronę, spróbujesz, nie? Dobra, ale zatrzymanie jest możliwe, czy po prostu trzeba, żeby... Nie. Spuścisz go sobie na dół, aż się zatrzyma. Jak już pewnie zdążyliście się zorientować, trasa jest zaplanowana i zawiera różne scenariusze. Natomiast zanim zostanie podjęta próba pokonania nowo napotkanej przeszkody, Greg udziela krótkiego instruktażu z techniki jazdy. Tymczasem pierwszy do próby podchodzi Michał. Zobaczymy, jak sobie poradzi z przeszkodą. Na długość jest sam raz. No. To właśnie pytanie, czy teraz z kołem, czy nie. Już masz po zderzaku. A, tu się na śrubach przestawiłem. Jak sami widzicie, miało być miło, ale się nie udało. Ze względu na bardzo ciasny i stromy najazd, jedyną metodą było agresywne pokonanie przeszkody. Przy okazji macie tutaj fajny przykład, dlaczego offroad jest drogodyscypliną. Tutaj ciągle się coś urywa podczas pokonywania przeszkód, aczkolwiek w tym wypadku pomimo wstępnych prognoz na szczęście nic się nie stało. Wystarczy poprawić zderzak na fasolkach. Widząc co się dzieje, uczestniczka, która miała pokonać przeszkody, zrezygnowała z obawy o wyrządzenie szkód. Zobaczmy w takim razie, jak poradził sobie Greg w Długim Patrolu. Zobaczymy, co Greg urwie teraz. Z lekkim przytupem, ale jak widzicie, bez strat. A my tymczasem jedziemy kolejną klimatyczną alejką do kolejnej przeszkody. Jaki plan, kierowniku? Plan jest taki, że zjeżdżamy sobie tutaj, będziemy sobie próbować zjeżdżać, ale metodą trochę doświadczalną. Kąt zjazdu zmierzony pomiędzy 45 a 50 stopni, więc idziemy sobie tutaj prosto w dół
i nawet będziemy mogli się zatrzymać w połowie, żeby sobie przy tym przechyle troszkę dłużej pobyć. Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ tu jest wjazd krótki stosunkowo, ale jest bardzo stromy, więc będziemy przez chwilę bardzo długo mogli sobie uczestniczyć. I będzie jednocześnie też bezpiecznie. Kto jest zaciekawiony, to zapraszam do mnie. Normalnie to by się zjechało jedyneczka, tak, hamowanie silnikiem, ewentualnie to hamowanie nogą, byśmy sobie wytrwało 40 sekund, byśmy sobie pojechali dalej. Ale możemy sobie zrobić taką metodę doświadczalną, drugą opcję, że sobie zjedziemy na luzie, bez biegu, ale będziemy go spuszczać sobie na hamulcu, delikatnie. Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ ten zjazd nie jest długi jak tamten kilkusetmetrowy, tylko on ma tam 4 metry, ale ma bardzo duży przechód, więc dzięki temu auto osiągnie bardzo duży przechód. 45 stopni to jest takie mus gwarantowane. Nawet możemy się w połowie zatrzymać. Tak? Więc takie doświadczenie, żebyśmy sobie poczuli, jak to jest takie przechylę, co auto może tak naprawdę i to potrafi. Tak? Okay. Ważne jest to, żeby... Mamy tam, dobra. Ważne jest to, żeby jechać prosto na prostych kołach, żeby podczas jazdy nie skręcać szkłami, bo wtedy byśmy się wyłożyli. To było jest naprawdę. Ale dopóki zjeżdżamy sobie prosto, 50-60 stopni w dół, to jest bardzo bezpieczne, spokojnie sobie podjeżdżamy, tak? Bułka z masą to będzie. A później sobie wjedziemy, pójdziemy sobie tak w prawo. Tak? Tak. Zgodność pełna. Zadanie zostało wyjaśnione, tak więc można wsiadać za kierownicę i do dzieła. Osoby doświadczone w jeździe offroadowej z pewnością nie poczują tutaj ciarek na plecach. Ale program przygotowany przez Grega kierowany jest głównie do osób, które mają małe doświadczenie albo w ogóle nawet jeszcze nie próbowały swoich sił w offroadzie. Stąd poziom trudności dobranych przeszkód jest adekwatny, dzięki czemu można bezpiecznie ćwiczyć technikę, nie podejmując przy tym zbędnego ryzyka. Zaś jeśli chodzi o emocje, to wierzcie mi, ale na pewno wam ich nie zabraknie. Właśnie też kapie, nie? Kapie, no, tego jest ale to jest pięknie. Poleci też. No, Gaś go! bo z prawej strony też kapie tutaj z... Płynę z wiesz, wyskiwaczem może. Trzeba posmakować. A co, masz temperaturę taką? No ale teraz stał, nie? Ale masz dużą temperaturę? Normalna była. Kolejna usterka i po raz kolejny na całe szczęście niegroźna. Tym razem zapowietrzył się układ chłodzenia na przechyłach. Wystarczyło go odpowietrzyć i możemy jechać dalej. Zanim wyruszyliśmy w kierunku następnej przeszkody, Greg powiedział, że będzie to dosyć prosty odcinek i nie spodziewa się tutaj żadnych niespodzianek. Więc co tu dużo mówić, wykrakał, bo dosłownie 300 metrów dalej dostaliśmy informację na radio, że są kłopoty i trzeba pomóc. Razem z Michałem i Gregiem opuściliśmy samochody, wróciliśmy się kilkaset metrów i okazało się, że na jednym z winkli jedno z aut wypadło na zakręcie i ugrzęzło w błocie. Zapada szybka decyzja. Wyciągamy zabawki z blocza, przygotowujemy windę i windujemy. Trochę zabawy, zwijania, windowania, przekładania linek, no i parę minut później Toyota jest na górze. Więc puszczamy patrola. O już. I wpadł. Nie, on już wpadł. On po prostu już jest w tym samym grajdole, co przed chwilą twój tata był. Miało być lepiej, a wyszło jak na załączonym obrazku. Więc szybka decyzja. Windowanie, pompowanie i rwiemy patrola. W końcu zabawki już leżą przygotowane. Tak jak to było w poprzednim przypadku, trochę zabawy, trochę pompowania i kilka minut później patrol melduje się na górze. Zatem puszczamy następną Toyotę. Nie, to... Jak widzicie, długo to nie trwało. Więc zapada szybka decyzja. Windowanie, pompowanie i rwiemy Land Cruisera. I podobnie jak w poprzednich przypadkach, i tym razem skończyło się sukcesem, ale sami przyznajcie, jak banalnie łatwo czasem można utopić samochód, a bez windy żadno z tych aut by sobie nie poradziło. To co, jak rozumiem, w następnej kolejności zakup wyciągarki, tak? Teraz nawet żonę będzie łatwiej przekonać do tego zakupu. Jak już widziała, zrozumiała, z czym się to je, to tak. Działać, wyciągarka jest potrzebna. Jeszcze teraz, teraz mogę jeszcze zrobić, to wjechać na pełnej prędkości do tej rzeki
I będzie snorkel. Ale musisz jeszcze zaleć cały samochód. Tylko kosztem silnika, ale już przynajmniej snorkel będzie uzasadniony. Tak, w miejscu będzie, nie? No, Wystarczy raz ugrzęznąć w błocie, a słuszne wnioski nasuwają się same. I nawet małżonek nie trzeba do tych wydatków przekonywać. My natomiast zbieramy nasze zabawki i udajemy się na następną przeprawę. Przed nami rzeczka. Będziemy się przeprawiać. Kto ma snorkel, ten wygrywa. I z gazem możesz. Śmiało, śmiało. Mocno, dawaj, mocno. Przejazd przez rzekę głównie polega na tym, aby do niej wjechać i jeszcze z niej wyjechać. W tym wypadku akurat koryto rzeki jest dosyć płytkie, więc nie stanowi to większego problemu. Jednak sam fakt przejechania przez kawałek wody daje mnóstwo frajdy. W końcu nie robimy tego na co dzień. A wracając do parametrów technicznych, to powiem tak. Wszakże nigdy nie posiadałem i nie posiadam własnej terenówki, jednak byłem na kilku dłuższych wyprawach offroadowych, czy razem z kolegami ze stowarzyszenia Przyjaciele Offroad obstawialiśmy i sędziowaliśmy razem OS-y na rajdzie Kaszubia, więc jakoś styczność z tą tematyką mam. I jak pewnie się domyślacie, od zawsze właściciele Toyota Land Cruiser, Nissanów Patroli czy Mitsubishi Pajero podprogowo rywalizują o to, które z tych aut jest najlepsze. Jednak obiektywnie rzecz ujmując, wszystkie te wymienione auta, i nie tylko te wymienione, są bardzo dobre i oferują bardzo podobne możliwości. Każdy z tych modeli posiada swoje wady i zalety i tak naprawdę nie ma takiego jednego faworyta, który by dominował we wszystkich kategoriach. Musicie wziąć też pod uwagę fakt, że wszystkie auta, które widzieliście w odcinku, zostały poddane mniejszym lub większym modyfikacjom. A z całą pewnością masę przeróbek wykonał samodzielnie Michał w swoim krótkim patrolu, w którym jechałem w drugiej części odcinka. I naprawdę na uwagę zasługuje fakt, że auto Michała jako jedyne z całej paczki, prócz oczywiście auta Grega, które jest najlepiej przygotowane do jazdy w terenie, zwłaszcza w błocie, przejechało całą trasę samodzielnie, bez jakiegokolwiek wsparcia. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to zasługa jego doświadczenia, gdyż od wielu lat startuje w rajdach terenowych oraz zajmuje się naprawą i serwisowaniem samochodów terenowych i zabytkowych. Więc jeżeli ktoś planuje zakup auta terenowego lub chciałby przyserwisować swoje auto, i chciałby skorzystać z usług Michała, to wrzucam do niego kontakt. dziewczyny z kółkiem radziły sobie wyśmienicie, o czym sami mieliście okazję się przekonać, ale uwierzcie mi, że nie byłoby takie proste, gdyby nie ogromne doświadczenie Grega, o którym wam opowie za chwilę. Cześć, mam na imię Piotr, ksywa Gregor. Offroadem zajmuję się hobbystycznie od wielu lat. Dlaczego offroad? Ponieważ jest to dziedzina motorsportu, która ze sobą łączy i motoryzację, i przebywanie poza obszarem zabudowanym, czyli na łonie natury, gdzie możemy doznać naprawdę dużych emocji. Podjeżdżamy pod strome góry, wzniesienia, zjeżdżamy, robimy wąwozy, trawersy, przejeżdżamy przez rzeki. I świetnie dzięki temu możemy spędzić wolny czas i przy tym się świetnie bawić. Offroad jest dla każdego, więc jeśli chcesz spróbować swoich sił za kierownicą terenówki, zapraszam do siebie na pokład. Dzwońcie, piszcie gregorteam.pl. Zapraszam serdecznie. A więc jak sami słyszeliście, jeżeli byście chcieli osobiście spróbować swoich sił w offroadzie, to wystarczy skontaktować się z Gregorem na podany przed chwilą adres. Natomiast jeżeli byście chcieli skorzystać z innych motoryzacyjnych atrakcji będąc w Trójmieście, zwłaszcza kiedy by pogoda nie dopisała, to polecam wam go-karty na A1 Go-Karts i materiał wklejam wam tutaj. Zaś w drugiej połowie sierpnia odbywa się wyścig górski Grand Prix Sopot Gdynia, na który naprawdę warto przyjść pokibicować i relacje z tej imprezy wklejam wam tutaj. Drodzy turyści, zapraszam na offroad do Trójmiasta. Dziękuję za wsparcie, subskrypcję, polubienia i do zobaczenia w następnym odcinku.